terapii zajęciowej. Staram się zarazić moich seniorów technikami, o których pewnie słyszeli, ale teraz to one mają całkiem inne nazwy. Więc tworzymy sobie różne ciekawe rzeczy. Ostatnio była nauka akwareli. Robiliśmy dymki do komiksu akwarelowe. I resztki papieru mazaliśmy akwarelką, to tu, to tam, a potem pochlapaliśmy trochę. I teraz możecie zobaczyć, jakie wyszły karteczki, czyli tła z akwareli, wycięte z papierów scrapbookingowych, doklejone jakieś takie elementy gotowe na sklejce, proszę tutaj, i zrobione są tylko stempelki. Kupiłam parę z Actiona i na podwyższeniu uczę ich też, że coś można podnieść, coś obniżyć, położyć jedno na drugie. No i wiecie, takie układanie kwiatek na kwiatek, obok kwiatka kosteczkami i taśmą tą szerszą, grubszą, to wcale nie jest takie hop-siup dla nich, bo oni są nauczeni, że wszystko jest w kolumnach i w rządkach, tak? No tak kiedyś uczono. To popatrzcie, to jest takie robione rękami 80+, 90+, naprawdę. Tutaj mieliśmy te dwa, to były kwiaty, mieliśmy okno z donicami takimi w środku. No i malowali to suchymi pastelami, olejnymi pastelami, tak? I szkoda mi było wyrzucać niektórych kwiatków, bo były naprawdę przepięknie pomalowane, więc wycięłam jako tako, jeszcze tam podocinałam, nakleiłam na te akwarelowe tła i zobaczcie, wyszły całkiem fajne karteczki, tak? Także uczę ich robić ramki i no tak wiecie, żeby się cieszyli. Kolejna porcja kartek, więc tu jeszcze wrócimy. Kartki akwarelowe. Wybierzcie swoją ulubioną. Kartki akwarelowe. Kolejna porcja kartek to do naszego komiksu poszukiwaliśmy zdjęć, ilustracji w gazetach, tak? Ponieważ to ma być komiks też kolażowy, czyli wykorzystanie tego, co mamy, gazety różne. No i z tych gazet, jak szukaliśmy, to odnaleźli trochę kwiatków, no i zrobiliśmy znowu karteczki. Proszę bardzo, tu jest okładka
jakaś, więc na ploterze wycięłam im takie chorągiewki wypisane ręcznie. No a tutaj znaleźliśmy takie dwie filiżanki i wycięliśmy i zrobiliśmy takie karteczki też. Oczywiście wszystko jest podklejane jeszcze taśmą tą grubszą, milimetrową chyba, albo 2-milimetrową. Tutaj wycięłam im kółeczko, podklejone jest w środku innym kolorem. Dodane jeszcze listeczki malutkie wycięte z zielonego papieru i napisy. Tutaj nie mam jeszcze napisu, bo żaden napis mi nie pasuje, ale zobaczymy, bo jak zauważyliście, napisy im przynoszę, te, które mam u siebie, stempelkuję, wycinamy i potem mają. Tutaj też znaleźliśmy taką piękną różę w gazecie. Podkleiliśmy na sztywny papier, tak. No i potem jedną na drugich naklejaliśmy najlepsze życzenia na papierze i zobaczcie, przesympatycznie to wyszło. Naprawdę nic więcej nie trzeba. Takie skromne kartki są najpiękniejsze. No i teraz mam zagwozdkę, jaki napis tutaj, słuchajcie, bo na tym mi nic się nie podoba. Zrobiłam na żółtym, to jest za blade. To może by to mogło być jeszcze, bo nie chcę, żeby ten napis bardzo rzucał się w oczy i tak jakbyśmy go ukosem przykleili i na podwyższeniu może jeszcze to będzie, bo nie może być to nic małego, bo no niebieskie tu w ogóle nie pasuje, więc też nauka tego, jaki napis, no ten fiolet by tu pasował, ale znowu trzeba by może wyciąć i na tym białym tle to tak mi nie bardzo, prawda? Macie jakiś pomysł na napis? To jest niebieskie, więc też no, powycinałam i takim porobiłam, zobaczcie, w takich kopertkach i mają, no tu jest ten napis dla Ciebie. I robiłam na różowym tle, ale też mi coś za ciemno. Za ciemno. I teraz się zastanawiam, to znowu widzicie jest za blade i tak źle i tak niedobrze, ale coś sobie wybiorą. Jeszcze im trochę powycinam, porobię stempelków i mam nadzieję, że jakiś napis sobie dobiorą i przykleją. No więc to są nasze karteczki z gazet, gazetowe. To tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że terapeutów zainspirowałam, że nie trzeba wyszukiwać nie wiadomo czego, wystarczy to, co mamy. Kawałek kartki z bloku, pastele olejowe, farbki akwarelowe, odręcznie napisany napis. Zobaczcie, ten odręcznie napisany napis, gdzie on tu jest, też jest fajny. To, że nie jest idealny, naprawdę. To tyle.
Dotarłam do domu i jak widzicie, powoli przygotowuję obiad. Zazwyczaj ten obiad przygotowuję sobie dzień wcześniej, ale tak się złożyło, że nie mam czasu. Cały opis, jak i co, będziecie mieli w opisie do filmu na dysku Google do wydrukowania. Gotuję pierożki tortellini gotowe i zrobiłam z mięsa mielonego taki sosek do szpagetti, coś. Użyłam do tego słoiczku ze sosem słodko-kwaśnym i chińskim, bo uwielbiam. I oczywiście dużo przypraw, co mogliście zauważyć chwilkę wcześniej. Ugotowane pierożki tortellini przekładam do gotowego sosu z mięsem mielonym. Wziąłem trochę za mały garnek, bo teraz to trzeba dobrze wymieszać i najlepiej zostawić na kilka godzin, żeby te pierożki dobrze nasiąknęły tym sosem, żeby go tak wchłonęły. To wtedy potrzebujemy jeszcze jeden słoiczek sosu. Albo słodko-kwaśnego, albo chińskiego, albo wiecie, bolognese, co lubicie. Kiedy już tak postały, u mnie z pół godzinki, głodna jestem i reszta też, przekładam całą masę do blaszki do pieczenia. Możecie to przełożyć do szklanego naczynia do zapiekania, co tam macie. Ja mam taką prawie kwadratową i to nam wystarcza na 2 dni, na 2 osoby. Ja troszkę, reszta syn. Całe tutaj teraz te dobro, które zostało jeszcze w garku, no to szkoda wyrzucić, bo już mnie przecież znacie, to się nic nie może zmarnować. Wlewam tutaj troszeczkę wody, żeby wypłukać jeszcze wszystko, co jest i dodać to do masy, bo ta woda i tak wyparuje w czasie pieczenia. Więc lepiej, żeby było troszeczkę więcej, żeby ta masa nie była znowu zbyt sucha, tak? Ok. Mieszam jeszcze raz, ale tak delikatnie. I teraz do tej masy dodaję jeszcze pasatę pomidorową, czyli przecier w kartoniku. Nie dodaję już żadnych przypraw, ponieważ dodałam i paprykę ostrą, i paprykę słodką, i paprykę wędzoną, i bazylii dużo lubię. Ups, coś tam uciekło, to chyba będzie pierożek na spróbowanie. Aha. No i teraz wrzucam do tej masy utarty dobry ser. Utarty dobry ser to czasami jest mozzarella, czasami jakiś, nie wiem, no, parmezan, to co lubicie, to co macie. Tutaj mam chyba goudę startą. Wyrównuję powierzchnię teraz po wymieszaniu. Robię tak, żeby było płaściutko i równiutko, tak, żeby nie było gór i dolin. I na tą masę teraz robię pierzynkę. Pierzynkę z sera żółtego. I też tutaj kupiłam specjalnie ser żółty z dziurami, bo on się fajnie zapieka na taki złocisty kolor. I przykrywam całą tą naszą powierzchnię. I te dziury też zakrywam, jak widzicie, żeby mi tu nic za szybko nie parowało, żeby te tortellini chłonęło sos. I wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Piekę godzinę 15. Sansevieria, zwana inaczej wężownicą lub językiem teściowej. Może dlatego, że jest długi i ostry? To kwiat idealny dla osób początkujących. Lubi słońce, ale nadaje się też do mieszkań, biur ciemnych, a ja takie mieszkanie mam. Ma niebywałą wytrzymałość, rośnie długie lata, nie wymaga ogromnej wiedzy i pielęgnacji. Sansevieria to sekulent, czyli gromadzi w liściach wodę. Lubi jałowe podłoże, suche, ponieważ pochodzi z suchych obszarów Afryki Południowej i Azji. Jej nazwa pochodzi od XVIII-wiecznego księcia Raimondo di Sangro z włoskiego San Severo.
Jest to postać niezwykle ciekawa, a więcej o nim i jego wynalazkach i nie tylko możecie poczytać na stronie Muzeum San Severo. Link będziecie mieli w opisie do filmu. Wróćmy do naszej Sanseviery. Przesadzam bardzo rzadko. Teraz chcę mieć kwiat w 2 donicach. Mam już liście z korzeniami. Ukorzeniały się w słoiczku z małą ilością wody. Z drugiej donicy wezmę 3. szczepkę. Po prostu chwytam palcami i lekko ciągnę. Ta, która jest płytko ukorzeniona, wyjdzie bez problemu. 3 szczepki wkładam do donicy. Dosypuję ziemi. Do tej drugiej donicy też dosypię trochę ziemi. Sansevierę podlewam może raz na 2 tygodnie niewielką ilością wody. Jak jest cieplej, może raz na tydzień. Zimą wystarczy naprawdę 2 razy w miesiącu. Liści nie skrapiamy, ale myjemy je z kurzu wilgotną ściereczką. I też nie nawożę jej zbyt często. No cóż, przyznam się, że ja zapominam czasem o tych moich kwiatkach i nawożę tak raz na 2 lata. Ale ona mi to wybacza. Jest ze mną już ponad 10 lat. Sanseviera to nie tylko egzotyczny kwiat w naszym wnętrzu. Ta roślina jest ceniona za swoje właściwości oczyszczające powietrze, więc poprawia nam jakość życia. Nadaje się do sypialni. Może rosnąć w łazience. Naprawdę jest mało wymagająca. A w ostatnich latach pojawiły się nowe odmiany Sanseviery, nowe gatunki, więc na pewno każdy z Was wybierze coś dla siebie. A na koniec jeszcze chleb, bo piekę go przecież 2 razy w tygodniu. Dzisiaj chleb żytni na zakwasie z czarnuszką. Ładną dekorację zrobiłam, prawda?